Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Byliniak i mam przyjemność przeprowadzić dla Państwa dziś szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych z PFRR-u, czyli w ramach projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych. Pracujemy sobie w takim dosyć specyficznym systemie, w dosyć specyficznym środowisku, które będzie polegać na tym, że mam około 2 godzin na wykład dla Państwa, na przedstawienie tych najważniejszych zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków, a następnie 2 godziny z jedną małą przerwą, a następnie będziemy mieli czas na pytania i odpowiedzi. Jako że temat jest ogromnie rozległy, można o nim spokojnie opowiadać 2 dni, postaram się opowiedzieć Państwu o zagadnieniach związanych z kwalifikowalnością wydatków w takich projektach w taki sposób, żeby poruszyć te najważniejsze spośród wszystkich zagadnień. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to proszę Państwa, proszę zadawać pytania, bardzo zachęcam do zadawania pytań, natomiast jeśli pytania będą rozległe, duże, dotyczące interpretacji pewnych bardziej skomplikowanych zagadnień, to bardzo proszę zostawić je sobie na tę ostatnią część naszego spotkania, kiedy będziemy w zasadzie mogli ją poświęcić tylko i wyłącznie właśnie Państwa wątpliwościom. Jeśli chodzi jeszcze o jedną kwestię organizacyjną, oprogramowanie ClickMeeting, z którego korzystamy, bywa bardzo mocno obciążone. W związku z tym, gdyby się pojawiły problemy techniczne, typu czy Państwo opuszczą spotkanie w nieplanowany sposób, czy mi się to zdarzy, czy gdyby się ClickMeeting zaciął, to oczywiście proszę spokojnie pozostać na spotkaniu albo spróbować ponownie na nie wejść, czyli działamy dalej po prostu, ewentualnie po jakichś krótkich technicznych przerwach. Drodzy Państwo, wchodzimy w zagadnienia kwalifikowalności i na początek muszę zwrócić uwagę, że kwalifikowalność w projektach FRR-u to jest temat stosunkowo rozległy. Przede wszystkim z tego powodu, że Państwo, realizując projekty finansowane ze środków tego funduszu, macie bardzo dużą rozpiętość tych projektów. One się od siebie bardzo różnią, bo będziemy mówić o infrastrukturze publicznej, będziemy mówić o informatyzacji usług, na przykład administracji publicznej, będziemy mówić o projektach inwestycyjnych na przygotowanie terenów inwestycyjnych, albo o zakupie maszyn, zakupie urządzeń, czy badaniach i rozwoju. To jest po prostu bardzo rozległe zagadnienie. Z tego względu każdy z Państwa to podejście do kwalifikowalności wydatków na poziomie własnych wydatków w projekcie ma nieco inne, a na poziomie wydatków globalnie, zgodnie z wytycznymi kwalifikowalności, to trzeba to po prostu zunifikować. I najistotniejsza kwestia na wstępie, wytyczne kwalifikowalności wydatków. Te obecnie nam obowiązujące to wytyczne z sierpnia 2019 roku. Wiele wskazywało na to, że są to ostatnie wytyczne w tej perspektywie finansowania. Natomiast no w tej chwili, ze względu na zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na różne modyfikacje przepisów prawa związane z pandemią, oczywiście te wytyczne najprawdopodobniej zmienią się jeszcze na koniec tego roku. Wytyczne nie będą natomiast modyfikowane w takich najważniejszych, najistotniejszych elementach, które trwają od 2015 roku w zasadzie w niezmienionej formie i one są właśnie najważniejsze dla kwalifikowalności. Ten dokument trzeba znać. To jest jedna z podstawowych zasad kwalifikowalności. Trzeba znać wytyczne, ja postaram się je Państwu przybliżyć. Prezentacja, którą Wam pokazuję i którą otrzymacie razem z certyfikatami po tym szkoleniu, jest bardzo rozległa, ale chodzi też o to, żebyście mogli wrócić do tych zagadnień związanych z kwalifikowalnością i w razie potrzeby gdzieś tam się z nimi dodatkowo zapoznać. W takim razie mamy wytyczne. Oprócz wytycznych najważniejsze dla Państwa kwalifikowalności wydatków jest Wasz wniosek o dofinansowanie i umowa o dofinansowanie. W projektach FRR-u mamy sporo szczegółów związanych z realizacją projektu, z tym jak on wygląda po Państwa stronie, z tym jak koncepcję stworzyliście sami. W związku z tym mamy na przykład harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym opisane są wszystkie wydatki projektu. Ja będę wracał do tego zagadnienia, natomiast
konstrukcja wniosku, opis sposobu ponoszenia wydatków, opis sposobu dokonywania zakupów czy zamawiania jakichś usług bywa zapisany w Waszym wniosku o dofinansowanie. W Waszym wniosku pojawią się też niespodzianki, na przykład deklaracja, że Państwo będziecie zamówień publicznych udzielać wykorzystując klauzule społeczne, bo chociażby za spełnienie takiego wymagania w projektach FRR-u w niektórych konkursach były dodatkowe punkty. I żeby nie było zdziwienia, po prostu musimy wniosek o dofinansowanie znać i realizować projekt zgodnie z nim. Kupować sprzęt, który jest tam opisany, realizować roboty budowlane zgodnie z zakresem, który jest opisany we wniosku. Czyli podstawa, wytyczne. Drugi bardzo istotny dokument to Wasz wniosek, który musicie znać, zanim weźmiecie się za realizację. I trzeci dokument to umowa o dofinansowanie. Umowa, która powie, na przykład, że po zakończeniu finansowym realizacji projektu nie macie Państwo możliwości poniesienia ani rozliczenia żadnego wydatku więcej. Umowa, która powie, że najważniejsze dla realizacji i rozliczania projektu nie są pieniądze, a wskaźniki realizacji Waszego projektu, czyli efekty rzeczowe. Udowodnię to Państwu, że tak naprawdę projekty rozlicza się i na kwalifikowalność wydatków w największym wymiarze wpływają efekty rzeczowe, czyli wskaźniki, które będziecie mieli do zrealizowania w ramach swoich projektów opisane we wnioskach o dofinansowanie. Tyle jeśli chodzi o takie typowe podstawy. Ponadto mamy ustawę, tak zwaną ustawę wdrożeniową, która wprowadza wytyczne, która w jakimś stopniu reguluje to środowisko funduszy europejskich, natomiast ona jest takim aktem prawnym pomocniczym, który będzie nam wspierał realizację projektów. Oprócz wytycznych regulamin. Może się zdarzyć, że Państwa projekt, że w realizacji projektu będziecie musieli wrócić do regulaminu konkursu, w którym Wasz wniosek o dofinansowanie był składany. To najczęściej dzieje się w związku właśnie ze wskaźnikami, ponieważ macie osiągnąć efekt rzeczowy i ten efekt jest słabo opisany we wniosku o dofinansowanie, no bo albo nie Państwo go opisywali, tylko jakiś zewnętrzny autor, albo Wy nie mieliście jeszcze takiego pojęcia na temat realizacji projektów, więc musicie wrócić do tego, co było w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu znajdziecie bardzo łatwo. Na pierwszej stronie Waszego wniosku o dofinansowanie znajduje się numer naboru i po tym numerze naboru, po numerze konkursu jesteście w stanie znaleźć na stronach regionalnego programu swój konkurs, swoją dokumentację, regulamin i załączniki i to Państwu powinno sporo ułatwić, jeżeli chodzi o interpretowanie, identyfikowanie wskaźników w projekcie. I teraz, proszę Państwa, wchodzimy w istotne elementy dotyczące ram czasowych tej kwalifikowalności. Pośród ram czasowych najważniejsza jest informacja, że nie da się realizować projektów po 31 grudnia 2023 roku. Nie ma takiej fizycznej możliwości, to będzie czas zakończenia perspektywy funduszy europejskich w tym rozdaniu 2014-2020 i to powoduje, że żaden projekt, w zasadzie z żadnych przyczyn, nie będzie możliwy do realizacji po tym dniu. W związku z tym, czy pisząc projekty, czy realizując projekty, miejcie to z tyłu głowy, że jeśli projekt jest ustawiony w taki sposób, że ma się kończyć z grudniem roku 2023, może być problem z przedłużeniem jego realizacji, nawet ze względu na jakieś obiektywne, istotne czynniki. Wydatki można rozliczać, kwalifikować wstecz. Od 1 stycznia 2014 możliwe jest rozliczanie takich wydatków, o ile regulamin konkursu nie mówi inaczej. Najczęściej są to wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej, różnego rodzaju wydatki związane z uzyskiwaniem pozwoleń, decyzji. Tego typu wydatki śmiało możecie rozliczać. Uwaga na kwalifikowalność wstecz w projektach objętych pomocą publiczną. Ponieważ większość przypadków pomocy publicznej, nie mówię tu o pomocy na przeciwdziałanie skutkom pandemii i nie mówię tutaj o pomocy de minimis, tylko o stricte pomocy publicznej, będziemy w tych wypadkach musieli spełnić efekt zachęty.
Jedynym takim dużym rodzajem pomocy, który go nie musi spełniać, jest pomoc na kulturę. Inwestycyjna na kulturę go nie wymaga. A efekt zachęty mówi, że nie wolno mi rozpocząć realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. I to powoduje, że w ramach moich działań, nawet jeśli dopuszczono w regulaminie kwalifikowanie wydatków wstecz, a projekt jest objęty pomocą publiczną, to nie mogę ponosić wydatków, z wyjątkiem tych wstępnych dokumentacji, pozwoleń, a nie mogę ponosić tych wydatków przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Czyli mamy już pewne ramy. Na te ramy instytucja może wpływać. Zawsze ma prawo wpłynąć zapisami regulaminu konkursu albo zapisami umowy o dofinansowanie. I tu po raz pierwszy może się przydać Państwu Wasz regulamin konkursu. Jeśli chcielibyście przedłużyć projekt z jakichś przyczyn, no teraz mamy ku temu bardzo dużo obiektywnych przyczyn, żeby projekty przedłużać, bo opóźnienia się zdarzają ze względu na pandemię. I teraz musicie Państwo pamiętać o tym, że w regulaminie mogłyby być limity i ograniczenia dotyczące chociażby zakończenia realizacji projektu maksymalnie po 24 miesiącach albo maksymalnie do 31 grudnia 2021. Tego typu zapisy mogły się zdarzyć, czyli cały czas pamiętacie w przypadku konieczności przedłużania, przesuwania okresu realizacji o regulaminie konkursu. Instytucja ma prawo do skrócenia tego okresu kwalifikowalności, natomiast informacje na ten temat musi dać w regulaminie, czyli zasady gry w trakcie gry nie ulegają zmianie. Ważna rzecz dotycząca państwa gwarancji w postaci tak zwanych kwot zatrzymanych. Czasem zamawiający, który podpisuje umowę, zwykle chodzi o większe kontrakty na roboty budowlane, wprowadza do niej taki mechanizm, który nazywa się kwotą zatrzymaną. Ten mechanizm polega na tym, że państwo w ramach realizacji umowy część wynagrodzenia należnego wykonawcy już za na przykład wykonaną pracę potrącacie, przelewacie na rachunek kwot zatrzymanych po to, żeby zabezpieczyć właściwe wykonanie gwarancji. Czyli załóżmy 90% wynagrodzenia idzie zgodnie z fakturą na rachunek wykonawcy, a 10% na rachunek kwot zatrzymanych. Bardzo skuteczne zabezpieczenie, bo wykonawca, dopóki nie wywiąże się ze swoich obowiązków, nie dostanie pieniędzy. Natomiast z drugiej strony niestety problematyczne, ponieważ te pieniądze, jeśli chcecie je kwalifikować, kwoty zatrzymane, muszą dotrzeć do wykonawcy do końca okresu kwalifikowalności w tym projekcie, czyli do zakończenia realizacji projektu do dnia poniesienia ostatniego wydatku. A to powoduje, że zabezpieczenie gwarancji staje się zupełnie nieskuteczne. Czyli trzeba się zastanowić, z której strony to gryźć, w jaki sposób zabezpieczyć gwarancję, chociażby w postaci weksla, czy w postaci gwarancji bankowej. Są inne sposoby zabezpieczania umowy, żeby ona funkcjonowała i żeby zamawiający był bezpieczny. W każdym razie ta kwota zatrzymana ze względu na kwalifikowalność wydatków się nie sprawdzi. I teraz, proszę Państwa, kwestie dotyczące obowiązywania tych naszych wytycznych kwalifikowalności, czyli które wytyczne stosujemy, jeśli zasady się zmienią. Stosujemy co do zasady wytyczne obowiązujące w dniu poniesienia wydatku, czyli w dniu dokonania płatności. Natomiast jeśli Państwa wydatek jest związany z postępowaniem chociażby na bazie konkurencyjności albo z przetargiem, w takiej sytuacji będziecie stosować wytyczne z dnia wszczęcia tego postępowania. Dlatego, żeby ewentualna zmiana nie spowodowała jakichś trudności związanych z koniecznością modyfikowania całej dokumentacji. Czyli stosujemy wytyczne z dnia poniesienia wydatku, chyba że wydatek jest związany z postępowaniem na wyłonienie wykonawcy. Instytucja może dopuścić stosowanie bardziej korzystnych wytycznych, które obowiązują od wejścia w życie zmiany, czyli wchodzi zmiana, okazuje się być bardziej korzystna dla Państwa niż poprzednie zapisy. Instytucja może pozwolić Państwu stosować takie wytyczne. No jest to pewnego rodzaju ułatwienie w realizacji.
Jeśli zmienią się wytyczne, nie musicie aktualizować wniosku o dofinansowanie. Czyli jeżeli pojawią się jakieś nowe ograniczenia, modyfikacje, które by na kształt wniosku wpłynęły, wniosku nie zmieniamy. Jeśli chodzi o interpretacje dotyczące kwalifikowalności wydatków, to wytyczne kwalifikowalności w tym kształcie właśnie z 2019 roku, czyli w ostatniej wersji, wprowadzają uprawnienie dla wnioskodawców i beneficjentów, które bardziej dla beneficjentów będzie skuteczne, dotyczące interpretacji tej kwalifikowalności. Beneficjent może się zwrócić z pytaniem do instytucji będącej stroną umowy właśnie o kwalifikowalność wydatków, żeby zinterpretować pewne zagadnienia, żeby wyjaśnić pewne niejasności. W pierwszej kolejności powinniście się Państwo zwrócić do instytucji, z którą macie podpisaną umowę o dofinansowanie. Musicie to zrobić pisemnie, w związku z tym polecam dla beneficjentów system SL 2014. W tym systemie Państwo prowadzicie sprawozdawczość, komunikację i odpowiedź na taką wiadomość czy pismo, które prześlecie z pytaniem, zostanie zarejestrowana przez system i nie da się jej usunąć, więc ona może być Wam później pomocna na dalszym etapie realizacji Waszego projektu. Jeśli instytucja przedstawi Wam interpretację, a Wy się nie zgadzacie, możecie Państwo zwrócić się do instytucji zarządzającej i tutaj będzie to Urząd Marszałkowski, który Państwu interpretację powinien wydać. Natomiast jeżeli mówimy o praktyce, to oczywiście może się zdarzyć taka sytuacja, że w ramach realizacji Państwa projektu naczekacie się strasznie długo na odpowiedź, więc warto wiedzieć, gdzie tej odpowiedzi szukać. Pani Anna pyta, czy może prosić o materiały w celu naniesienia notatek. Z tego, co mi wiadomo, materiały są przesyłane z certyfikatem na koniec, natomiast jeśli mogę poprosić Panią administrator o przesłanie, o namierzenie Pani Anny na liście, mam nadzieję, że to się uda, i przesłanie na maila, to będę bardzo wdzięczny, jeśli się to uda. Drodzy Państwo, to idziemy dalej w takim razie. Ocena kwalifikowalności. Wytyczne kwalifikowalności wydatków opisują oddzielnie ocenę kwalifikowalności projektu, a oddzielnie wydatku. Natomiast sama kwalifikowalność projektu to jest temat związany bezpośrednio z oceną wniosku o dofinansowanie, a nie z oceną realizacji projektu. W związku z tym ja się odnoszę do wydatków. Ważne elementy, ważne informacje na temat oceny kwalifikowalności pojawiają się w 6. rozdziale wytycznych kwalifikowalności. 6. rozdział mówi o tym, że wydatek ma być zgodny z przepisami prawa unijnego i krajowego, z umową o dofinansowanie projektu i z wytycznymi. To powoduje, że ocena kwalifikowalności będzie miała wiele etapów. Pierwsza taka, powiedziałbym, ocena kwalifikowalności przyszłych wydatków jest dokonywana na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Ale absolutnie proszę się tym nie sugerować, że jeśli coś oceniono pozytywnie, jako potencjalnie kwalifikowalne, że będzie to wydatek, który zostanie kwalifikowany później w trakcie realizacji projektu. Bardzo wiele podmiotów uznaje, że skoro instytucja powiedziała tak, ten wydatek może być kwalifikowalny, oznacza to, że go potem rozliczy, a to wcale nie jest równoznaczne. Jeśli instytucja pozytywnie oceniła wniosek, to ten pierwszy etap dotyczący niewyrzucenia wydatku z wniosku macie za sobą, natomiast instytucja również może popełnić błąd, więc za kwalifikowalność odpowiada beneficjent. Co więcej, bardzo ważna rzecz, w projekcie partnerskim za kwalifikowalność odpowiada beneficjent zamiast partnera. Czyli partner jest tu tylko pewnego rodzaju współrealizatorem projektu, ale nie odpowiada on przed instytucją, z którą podpisano umowę. Odpowiada tylko i wyłącznie przed beneficjentem, co rodzi sporo konfliktów, powoduje sporo problemów związanych z realizacją takich projektów, bo partner czasem czuje się mocno bezkarny. I teraz, proszę Państwa, kolejne etapy weryfikacji. Pierwsza, ocena wniosku o dofinansowanie. Druga, już ważna, dotycząca faktycznego wydatku, a nie planu, to ocena w trakcie weryfikacji wniosku o płatność. Później kontrola,
albo kontrola w miejscu realizacji projektu, albo w siedzibie beneficjenta. No w tej chwili większość tych kontroli odbywa się online, w związku z tym musicie Państwo wziąć poprawkę na to, że rzeczywistość, jaka nam panuje w tej chwili, trochę zmienia charakter prowadzonych kontroli. Punktem wyjścia zawsze jest zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu. Czyli w razie problemów, w razie wątpliwości, w pierwszej kolejności zaglądacie Państwo do wniosku, co tam było napisane. I uważajcie bardzo na to, bo wydatek nieujęty we wniosku jest niekwalifikowalny. Czyli jeśli na przykład Państwo będziecie budować i wyposażać sauny, mam jeden z takich projektów, z którymi mam do czynienia w tej chwili, który obsługuję, właśnie tego dotyczy. Tam dla klienta przygotowujemy zamówienia, wspieramy mu realizację i rozliczanie tego projektu. I jeśli wydatek dotyczy właśnie budowy saun i w tych saunach założono, że montujemy urządzenia, kupujemy meble, robimy roboty budowlane, ale nie przewidziano na przykład nagłośnienia, które w takim miejscu na pewno będzie potrzebne, to w takim układzie nie mogę ponieść wydatku, jeśli nie mam go ujętego we wniosku o dofinansowanie i jeśli nie mam zgody instytucji na jego poniesienie. Więc ponosimy wydatki zgodnie z wnioskiem. Jeśli napisaliście Państwo, że kupujecie 2 monitory do tych saun, czy 2 ekrany, to w takiej sytuacji musicie te 2 sztuki kupić. Jeżeli kupicie 3, no to będzie pytanie, czy zasadne, czy potrzebne, czy niezbędne i dlaczego 3, skoro we wniosku były 2. Może się pojawić wątek dotyczący ewentualnej niekwalifikowalności 1 sztuki. Czyli zawsze zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, ale we wniosku o dofinansowanie była ocena planowanych wydatków. Więc pierwotna ocena planowanych wydatków plus to, jak ja je wykonałem i sprawozdałem, wpływa na kwalifikowalność w moim projekcie. Bardzo ważna informacja, która się w wytycznych znajduje. Większość tych informacji, które widzicie na slajdach, to są kopie dosłownie kropka w kropkę z wytycznych kwalifikowalności z 6 rozdziału. Akurat te elementy są w 6 rozdziale. Przyjęcie projektu do realizacji i podpisanie umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi do rozliczenia, zostaną poświadczone, rozliczone albo zrefundowane. To bardzo ważny element kwalifikowalności. To, że instytucja Wam oceniła wydatek pozytywnie na ocenie wniosku o dofinansowanie, nie oznacza, że na pewno go rozliczy we wniosku o płatność. Ważna rzecz, bo kwalifikowalność można również oceniać po zakończeniu realizacji projektu. I ta ocena po zakończeniu to albo kontrola przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność, albo wszystkie narzędzia służące badaniu zachowania trwałości. Jeśli zachowujemy trwałość, jeżeli mamy ten obowiązek, a projekty FRR-ów w zdecydowanej większości mają, to przez okres 3 albo 5 lat, uwaga, od płatności końcowej, czyli od ostatniej refundacji, a musicie Państwo projekt zachować w określonym kształcie, zachować jego przeznaczenie, pamiętać o tym, że nie wolno sprzedać i uzyskać nienależnych korzyści, że nie wolno przenieść poza obszar województwa i nie wolno przenieść poza obszar Unii Europejskiej. Poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat, a wszystkie pozostałe obowiązki w okresie 3 albo 5 lat od płatności końcowej. Trwałość jest opisana w wytycznych kwalifikowalności wydatków, ma swój rozdział. Z tego co pamiętam, to jest 21 strona wytycznych. Możecie sobie Państwo tam rzucić okiem, żeby ewentualnie upewnić się, co z tą trwałością, albo zajrzeć do swoich regulaminów, tam w nich trwałość też była dobrze opisana. I teraz wydatki kwalifikowalne i ich cechy. Ważny element dotyczący oceny kwalifikowalności, ponieważ każdy wydatek musi spełnić określone wymagania, żeby móc go rozliczyć. O wydatkach kwalifikowalnych mówi rozdział 6.2 wytycznych kwalifikowalności i te wszystkie zagadnienia się w nim znajdują. Wydatek ma być faktycznie poniesiony. Faktycznie poniesiony będzie oznaczało, że muszę mieć dowody na to, że wydałem pieniądze i wydatek musi mieć związek z rzeczywistością, czyli jeżeli na przykład umowa dotyczyła dostawy danego sprzętu,
to sprzęt musi być na miejscu. A poza tym wydatek musi być zgodny z przepisami prawa. I tu każdy w swoim specyficznym środowisku projektowym będzie się obracał, ponieważ jeśli mówimy o szkołach, to mamy prawo oświatowe. Jak mówimy o zamawiających z sektora publicznego, to mamy prawo zamówień publicznych, które się zmienia od stycznia. A poza tym, jeżeli będziemy mówili o robotach budowlanych, wchodzi prawo budowlane. W pomocy społecznej mamy ustawę o pomocy społecznej. Każdy w swoim środowisku, każdy w swojej dziedzinie, oczywiście przedsiębiorcy również, ustawa prawo przedsiębiorców, każdy w swojej dziedzinie będzie miał swoje specyficzne przepisy krajowe czy unijne, których musi przestrzegać. Zwracajcie też proszę uwagę na przepisy pomocy publicznej, bo one mają znaczenie zwłaszcza w projektach przedsiębiorców albo w projektach FRR-u realizowanych na rzecz przedsiębiorców, gdzie ja jako beneficjent mogę tej pomocy udzielać dalej. Poza tym wydatek ma być zgodny z programem i szczegółowym opisem osi priorytetowych. To oznacza, że wydatek ma być zgodny z regulaminem. Tak naprawdę sprowadza się to do zgodności z regulaminem i kolejny dowód, że do regulaminu będziecie wracać. Uwzględniony w budżecie, jeśli mówimy o projekcie FS-u, a w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jeśli mówimy o projekcie FRR-u, taki wydatek będzie kwalifikowalny. Proszę pamiętać właśnie o zakresie rzeczowym. Nie zmieniajcie bez zgody instytucji zakresu rzeczowego, czyli jeśli zmieniacie koncepcję wystroju tych saun i 2 sofy nie są Wam już potrzebne, wystarczy 1 i chcecie jedną sofę zamienić, powiedzmy, na biurko, to musicie uzyskać zgodę instytucji. Najczęściej będziecie jeszcze musieli zmienić harmonogram rzeczowo-finansowy i zmienić wniosek o dofinansowanie po to, żeby spełnić wymaganie dotyczące uwzględnienia w budżecie. Czyli bardzo proszę uważnie zamawiać zgodnie z wnioskiem. Jeśli planowaliście w ramach projektu ponieść określony wydatek, to sprawdźcie, jakie jakościowe wymagania zostały w harmonogramie rzeczowo-finansowym umieszczone. Czasem idziecie Państwo trochę za daleko we wnioskach i tu bardzo Was na to uwrażliwiam, bo opisujecie na przykład określone urządzenie, parametry techniczne, nazwę, określony model, a to będzie stanowiło problem w zamówieniach. Będę mówił krótko, no bo nie mamy takiej przestrzeni, żeby opowiadać długo o zamówieniach, ale zwrócę uwagę na to, że nie wolno w zamówieniach używać nazwy własnej. Zamawiacie według parametrów i to takich parametrów, które nie wykluczają, nie ograniczają konkurencji do jednego producenta, jednego urządzenia, bo w przeciwnym razie narazicie się Państwo na korektę finansową. Wydatek ma być poniesiony zgodnie z umową o dofinansowanie, a to sprowadzać się będzie głównie do zapisów umowy, które mówią o tym, że wydatek ma być poniesiony z rachunku bankowego projektu. Jako beneficjent prowadzicie rachunek bankowy projektu, na który otrzymujecie środki dofinansowania, jeśli finansujecie się zaliczkami, co w FRR-ze nie jest łatwe, ale wydatek ponosicie z tego rachunku. Instytucja może podważyć kwalifikowalność, jeśli wydatek zostanie poniesiony z innego rachunku bankowego niż rachunek projektowy. On jest po to, żeby móc monitorować, co się z zaliczką dzieje, na co beneficjent zaliczkę przeznacza. Jeśli chodzi jeszcze o postanowienia umowy, to umowa będzie na przykład mówiła, że projekty nie lubią gotówki. Transakcje w gotówce powyżej progu z ustawy Prawo Przedsiębiorców, w tej chwili to jeszcze 15 000 złotych netto, natomiast już niedługo 8 000 złotych. Transakcje powyżej tych wartości w gotówce, nawet jeśli ich część jest tylko dokonywana w gotówce, są niekwalifikowalne. Czyli trzeba się bardzo pilnować, żeby przestrzegać zapisów umowy. W projektach partnerskich proszę się pilnować, żeby podmioty, które realizują takie projekty, po odpowiedniej stronie ponosiły wydatki. Czyli jeżeli wydatek jest partnera, to partner wybiera wykonawcę i partner wydaje pieniądze. Jeżeli wydatek jest beneficjenta, no to po jego stronie jest wydatkowanie.
Wydatek zawsze musi być niezbędny do realizacji projektu i to jest ważna rzecz na każdym etapie oceny. Jeśli mówimy o ocenie wniosku o dofinansowanie, no nikt nie przepuści wydatku, który nie jest potrzebny do osiągnięcia efektów założonych we wniosku. Natomiast jeśli mówimy o realizacji, to bardzo ważne jest to, żeby cały czas pamiętać o tej niezbędności jako kluczowej przesłance. Jeśli zmieniliście wniosek o dofinansowanie, zmieniliście trochę zakres swojego projektu i nagle okazuje się, że wasze zakupy nie będą już potrzebne, bo dajmy na to, zmieniliście charakter saun, które będą występowały i któreś z urządzeń nie jest już zakładane, nie jest potrzebne, a wy i tak je kupicie, bo zostało w budżecie, to proszę się nie spodziewać, że ktokolwiek rozliczy ten wydatek. Niezbędność i kontroler, i opiekun projektu, i oceniający wniosek, wszyscy tę przesłankę będą w pierwszej kolejności badać, zanim zajmą się oceną kwalifikowalności dalej. Wydatek ma być przejrzysty, racjonalny i efektywny. To dotyczy zamówień w projektach i tu dwa słowa komentarza na start dotyczące zamówień. W ramach zamówień w projekcie mamy 3 procedury. Pierwsza z procedur obowiązuje od 20 000 złotych netto w górę do 50 000 i to jest rozeznanie rynku. Druga procedura to zasada konkurencyjności od 50 000 złotych netto w górę, a sektor publiczny jeszcze powyżej 30 000 euro ma procedury przetargowe związane z prawem zamówień publicznych. Te 3 procedury trzeba będzie zrealizować. Dla wydatków poniżej 20 000 nie ma wymogu realizacji jakiejkolwiek procedury i nie ma wymogu zawierania pisemnej umowy z wykonawcą. To sporo ułatwia w realizacji projektu, natomiast cały czas trzeba pamiętać, że może ta pisemna umowa być dosyć korzystną dla zamawiającego, bo chociażby wprowadzi kary za niewykonanie przedmiotu zamówienia, bo chociażby będzie podstawą do jakichś roszczeń wobec wykonawcy. Wydatek ma być należycie udokumentowany i tu zatrzymamy się na chwilkę, ponieważ należyte udokumentowanie u wielu beneficjentów postrzegane jest jako tylko i wyłącznie posiadanie dokumentu księgowego, który to rozlicza. Natomiast nic bardziej mylnego, należyte udokumentowanie to po pierwsze oryginał dokumentu księgowego, faktury lub innego dokumentu księgowego. To oznacza, że na przykład faktura pro forma nie może zostać rozliczona w ramach projektu. Nie jest dokumentem księgowym. Nie będzie kwalifikowalny wydatek, który macie poparty tylko pro formą. Czyli mamy dokument księgowy, dalej idąc, mamy opłacony w całości, czyli jeśli dostajecie fakturę, na której widnieje pozycja dotycząca projektu i inna poza projektem, żeby rozliczyć wydatek projektowy, faktura ma być opłacona w całości. Zarówno netto, jak i VAT, wydatek po stronie projektu i poza nim muszą być poniesione w całości. Poza tym ten wydatek, który Państwo poniesiecie, musi być zaksięgowany. Macie obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i ta ewidencja księgowa będzie udowadniać, że Państwo zaksięgowaliście wydatek w projekcie, a na fakturze nanosicie wówczas odpowiednią adnotację. Poza tym ten wydatek musi być sprawozdany, czyli trafia do wniosku o płatność. To kolejny punkt na liście na tym slajdzie, natomiast równocześnie opowiadam po prostu o wszystkich wymaganiach dotyczących udokumentowania. Jeśli wydatek jest związany z procedurą zasady konkurencyjności albo przetargiem, obowiązkowo muszę mieć pisemną umowę z wykonawcą. Tak samo jeżeli rozliczam zaliczkę dla wykonawcy. Jeżeli płacę wykonawcy zaliczkę, czyli płacę mu z góry za całe zamówienie albo za jakiś jego element, wówczas bezwzględnie, niezależnie od wartości zamówienia, muszę mieć pisemną umowę z wykonawcą. W przeciwnym razie zaliczka nie będzie kwalifikowalna. Czyli wiemy już, że ma być oryginał dokumentu, ma być opłacony w całości, zaksięgowany, sprawozdany
on musi być jeszcze opisany. Opisany ma być jego związek z projektem, czyli informacja słowna o tym, że jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Poza tym musi być informacja o tym, które to zadanie, jaka to wartość wydatków kwalifikowalnych, ile jest w tym VAT-u, ewentualnie informacja o tym, jaki jest numer na ewidencji środków trwałych, jeśli to środek trwały, i informacja o stosowaniu zasady konkurencyjności albo prawa zamówień publicznych. Czyli tych obowiązków jest sporo. Podkreślam, że ten wydatek ma mieć związek z rzeczywistością, czyli jeśli podpisaliście umowę na dostawę określonego sprzętu i płacicie po dostarczeniu, nigdy w życiu nie płaćcie z wyprzedzeniem, dopóki ten sprzęt nie zostanie dostarczony. Znam wiele takich przypadków, również w naszym województwie, gdzie podmiot podpisał protokół odbioru i odebrał fakturę, a później ją opłacił, mimo że nie wykonano przedmiotu umowy. Dał wykonawcy czas na naprawienie błędu, natomiast wykonawca, który zobaczył pieniądze, nie bardzo był już zainteresowany naprawieniem błędu, bardziej był zainteresowany kolejnymi zleceniami od kolejnych podmiotów. I z tego względu musicie Państwo bardzo pamiętać o tym, żeby nie ponosić wydatków, nie płacić tego, co nie zostało wykonane, bo w przeciwnym razie obciąża to Was. Wydatek jest na pewno niekwalifikowalny, jeśli nie wykonano przedmiotu umowy. Wykazywanie wydatków we wniosku o płatność muszę skomentować dodatkowo, ponieważ podmiot publiczny powinien wydatek ująć do 3 miesięcy od daty jego poniesienia, mówi umowa o dofinansowanie. Państwo z tymi umowami powinniście się naprawdę porządnie zapoznać. Kiedy pracuję z klientami, którzy zlecają mi czy moim współpracownikom opiekę nad projektem, rozpoczęcie czy robienie zamówień, niejednokrotnie bardzo dobrym dowodem na to, czy klient zna swój projekt, jest jakość tej umowy o dofinansowanie i wniosku o dofinansowanie. Jeżeli umowa to jest jakaś kopia, która jest wygnieciona, która jest poznakowana markerem, pokreślona, tak samo wniosek o dofinansowanie, to świetnie świadczy o beneficjencie. Ja już jestem przekonany, że wiem, że będzie wiedział, o czym ze mną rozmawia, że będzie wiedział, o czym mówię, kiedy będę opowiadał o realizacji projektu. Wydatek, który jest kwalifikowalny, ma dotyczyć towarów dostarczonych, usług wykonanych lub robót zrealizowanych. Czyli dopuszczamy zaliczki, ale warunkiem jest pisemna umowa, o tym już powiedziałem, i nie płacimy, dopóki podmiot nie wywiąże się z umowy. Wydatek jest również zgodny z innymi warunkami uznania go, ale te warunki są specyficzne, zależą od konkursu czy wymagań dotyczących umowy o dofinansowanie, jakichś dodatkowych wymagań. I to są podstawowe cechy kwalifikowalności. Jeśli wydatek spełnia wszystkie te cechy, możecie go rozliczać spokojnie, bez obaw. Podkreślam, że kwalifikowalność należałoby sprawdzić w momencie ponoszenia wydatku, czy wszystko jest w porządku, a później drugi raz w momencie sprawozdawania. Żebyście Państwo nie zapomnieli o tym, że najpóźniej w momencie sprawozdawania do wniosku o płatność jeszcze pewne błędy czy problemy, które wystąpiły, jesteście w stanie odkręcić. Po sprawozdaniu do wniosku o płatność nie ma żadnej szansy, żeby to odkręcić. Jeśli chodzi o wydatki niekwalifikowalne, co nam się nie mieści do projektu? Na pewno prowizje w wymianie walut, na pewno odsetki od zadłużenia, pożyczki czy finansowanie kredytem projektu, kary czy grzywny. To są takie podstawowe koszty z katalogu niekwalifikowalnych, ale mało który podmiot chce takie koszty ponosić, więc to się rzadko zdarza. Poza tym świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odpisy są w porządku, natomiast świadczenia nie mogą być płacone bezpośrednio z projektu. Mógłbym powiedzieć, że sprawdzam Państwa czujność, natomiast to się zdarza. Click meeting, szczególnie między 10 a 13, czyli w tych godzinach, kiedy my funkcjonujemy, miewa niestety czasem takie wywrotki, ale Państwo jesteście czujni, widzę, że pisaliście
Czuwacie. Bardzo mi miło, pan Grzegorz dał znać, że czuwacie. Super. Drodzy, w takim razie idziemy dalej. Nie da się kwalifikować odpraw emerytalno-rentowych. Bardzo ważna rzecz to personel. Tego personelu w projektach FRR-u w naszym województwie jest stosunkowo mało. Natomiast zdarza się i musicie pamiętać o tym, że zasady zatrudniania personelu to specyficzny i oddzielny rozdział wytycznych kwalifikowalności wydatków. Odpraw emerytalno-rentowych nigdy nie kwalifikujecie. O tym, co się uda rozliczyć w projekcie po stronie personelu, jeszcze będę Państwu opowiadał. Poza tym, w ramach projektu nie możecie odkupić od siebie sprzętu, urządzenia czy środka trwałego, który jest Waszą własnością. Zakazane jest rozliczenie takiego wydatku w postaci odkupienia od siebie na potrzeby projektu przy pomocy noty księgowej. To, co Państwo już posiadacie przed rozpoczęciem realizacji projektu, możecie wnieść najwyżej jako wkład niepieniężny. Niedopuszczalne jest kwalifikowanie wpłat na PFRON. To jeden z takich po prostu rodzajowo wymienionych wydatków niekwalifikowalnych i postępowania sądowe w projektach, czy to pomiędzy beneficjentem a instytucją, czy na przykład między beneficjentem a wykonawcą. Uważajcie też proszę na zakup używanych środków trwałych, bo o ile można je kupić w projekcie, jest to dopuszczalne, to ich rozliczanie będzie niemożliwe, jeśli były już finansowane ze środków unijnych lub dotacji krajowych. 7 lat wstecz, jeżeli chodzi o wszystkie środki trwałe, a szczególna kategoria nieruchomości ma ten okres 10-letni. Liczy się to w miesiącach od rozliczenia wydatku wcześniej. Oznacza to, że jeżeli kupujecie używany środek trwały, to od sprzedawcy tego środka musicie dostać deklarację, oświadczenie, informację o tym, że nie był 7 lat wstecz finansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych. Czyli dopuszczalne jest kupowanie używanych środków trwałych, ale nie może być tak, że zapłacono za nie 2 razy z projektu na przestrzeni tych 7 lat. Poza tym podatek VAT. Kwalifikowalność podatku VAT to jest trudne zagadnienie związane z, po pierwsze, oceną tej sytuacji we wniosku o dofinansowanie, a potem monitorowaniem. Musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli macie tytuł prawny do odzyskania VAT-u, to nie macie najmniejszej możliwości rozliczania go jako wydatku kwalifikowalnego. Nie liczy się to, czy odzyskacie ten VAT faktycznie, ale liczy się tytuł prawny. Gdybyście Państwo nie wykonali czynności wymaganych przy zwrocie VAT-u, to w takiej sytuacji nieważne, że Państwo tego VAT-u nie odzyskali, mieliście tytuł, sprawa jest zamknięta. W kontekście VAT-u musicie jeszcze uważać na monitorowanie tej kwalifikowalności. Jeśli mieliście kwalifikowalny VAT, ale okoliczności spowodowały, że gdzieś w okresie trwałości zdarzyło się tak, że Państwo zyskaliście tytuł do jego odzyskania, a można go odzyskiwać kilka lat wstecz, to musicie niezwłocznie poinformować instytucję i zwrócić ten VAT. Nie ma innej możliwości, ten VAT musi zostać zwrócony do instytucji. Idąc dalej, wydatki na zakup nieruchomości mogą być limitowane i to już regulował Państwa regulamin konkursu. Mogą być limitowane do 10% całkowitych wydatków projektu, chyba że mówimy o projektach, które są związane bezpośrednio z zakupem nieruchomości i to jest ważny element czy przedmiot projektu. Zakup lokali mieszkalnych raczej nie dotyczy Państwa projektów, ale też jest niekwalifikowalny. Ważne jest, jak rozliczać leasing. Może się zdarzyć, że Państwa projekt będzie rozliczać wydatki leasingowe. I teraz tak, można rozliczać leasing w postaci rat leasingowych. Jest to jak najbardziej dopuszczalne i praktykowane. Natomiast ważna uwaga, tylko część kapitałowa raty. Czyli nie można rozliczać odsetek, nie można rozliczać żadnych innych elementów takiej raty leasingowej, chociażby jak ubezpieczenie. Tylko część kapitałowa. To będzie oznaczało, że musicie instytucji pokazać fakturę
na której widać odrębnie część kapitałową, a odrębnie pozostałe składowe, albo jeśli na fakturze wszystko jest razem, musicie pokazać wtedy umowę leasingu. Z drugiej strony, jeśli leasing skończy się w okresie realizacji projektu, możliwy jest nawet wykup takiego dobra, które jest przedmiotem leasingu, a wykup bezpośrednio w ramach projektu, tylko on musi być zaplanowany we wniosku o dofinansowanie. Czyli to jest ważna uwaga do pisania wniosków, że można to zaplanować. Gotówka powyżej 15 tysięcy zgodnie z zapowiedzią, w tej chwili 15 tysięcy, jeśli próg się zmieni, a ma się zmienić w ustawie Prawo Przedsiębiorców i ma być 8 tysięcy, to wartość tych transakcji również będzie modyfikowana. Poza tym przygotowanie wniosku o dofinansowanie, formularza wniosku o dofinansowanie jest niekwalifikowalne i premia dla współautora wniosku również nie przejdzie. I to jest lista tych wydatków. Zauważcie, że wydatki kwalifikowalne miały cechy, a niekwalifikowalne mają listę. W ten sposób skonstruowano to w wytycznych. Jeśli chodzi o wydatki kwalifikowalne, opisane są w rozdziale 6.2 wytycznych, a potem 6.3 i 6.4 to są wydatki niekwalifikowalne i sposób ponoszenia wydatków. Jeśli zdarzy się Państwu ponieść wydatek niekwalifikowalny, część z nich jest planowana we wniosku o dofinansowanie. Na przykład, robiąc termomodernizację, instytucja mogła Wam zapisać w regulaminie, że nie może rozliczyć Wam rynien i parapetów. Rynnę trzeba zdjąć, żeby na przykład obłożyć budynek styropianem. I w sytuacji, kiedy zdejmiecie rynnę, no to z powrotem tej samej rynny nie dacie rady założyć, trzeba zainwestować w nową, a instytucja zapisała w regulaminie konkursu, że takie rynny są powiedzmy niekwalifikowalne. W tym układzie ponosicie planowo wydatki niekwalifikowalne. Sprawozdajecie z nich, to fakt, ale nie musicie pokazywać chociażby faktur dotyczących tych wydatków, bo instytucji nie interesuje, ile na nie wydaliście. Grunt, żeby cała inwestycja została zrealizowana. I w takiej sytuacji te niekwalifikowane są planowane, one są bezpieczne dla mnie jako beneficjenta. Natomiast jeśli zdarzy się, że w ramach mojego projektu pojawi się błąd, pojawi się problem z rozliczeniem jakiegoś wydatku, nie dotrzymam warunków kwalifikowalności, wówczas instytucja ma prawo podważyć kwalifikowalność wydatku i wtedy skorygować mój projekt o nowe niekwalifikowalne, które nie były zaplanowane. Najczęściej te, które już zostały rozliczone, będziecie wówczas Państwo zwracać z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Natomiast najwięcej takich niekwalifikowalności niestety zdarza się w związku z zamówieniami w projektach. Tu szczególnie uważnie zachęcam przedsiębiorców do podchodzenia do tego tematu bardzo dokładnie, wnikliwie i spokojnie, bo Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, z którą przedsiębiorcy pracują w funduszach w województwie, jest bardzo uważna w zakresie kontroli zamówień i dużo korekt finansowych z tego tytułu błędów w zamówieniach się pojawia. Idziemy dalej. To są zapisy rozdziału 6.4, które dotyczą faktycznego poniesienia wydatku, czyli jednej z cech kwalifikowalności. Faktyczne poniesienie to rozchód środków z rachunku albo z kasy. Jeśli następuje faktyczne poniesienie, możecie Państwo wówczas rozliczyć dany wydatek. No jest wyjątek w postaci wkładu niepieniężnego, czyli chociażby działki na potrzeby realizacji projektu, którą wnosicie do projektu. No tam nie ma transakcji, nie ma płatności za tę działkę, jeżeli była wcześniej Waszą własnością i wnosicie ją po prostu jako wkład. I tak samo amortyzacja. W tym wypadku również nie będziemy mieli takiego faktycznego poniesienia w rozumieniu kasowym. Natomiast, żeby wydatek rozliczać, na pewno faktyczne poniesienie musi nastąpić. Dowód, faktura lub inny dokument księgowy. Tak naprawdę ograniczy nam się to do prostego katalogu. Faktury, noty księgowe, rachunki do umów cywilnoprawnych, na przykład zleceń, i listy płac w przypadku rozliczania wynagrodzeń. I to tak naprawdę może zamknąć katalog takich dokumentów księgowych, które w projekcie będziemy wykorzystywać. Podkreślam,
Proforma może być podstawą płatności, ale na podstawie proformy ani nie dostaniecie zaliczki, ani nie będziecie w stanie rozliczyć wydatku. Musicie mieć właściwą fakturę. I teraz faktyczne poniesienie we wkładzie niepieniężnym. To specyficzny temat, ponieważ na przykład działka, na której będę stawiał budynek związany z projektem, wnoszona zostaje do projektu jako wkład niepieniężny. Miałem ją wcześniej i teraz ją wnoszę. W takim układzie datą faktycznego poniesienia będzie data pierwszego wykorzystania, a wniesienie to po prostu wykorzystanie na potrzeby projektu. I jeżeli faktycznie już wykorzystuję na potrzeby projektu, mogę uznać, że poniosłem wydatek i mogę go rozliczać i próbować go kwalifikować. A jeśli chodzi o daty, to w przypadku przelewów czy kart płatniczych datą faktycznego poniesienia, tą samą, która trafi do wniosku o płatność, będzie data transakcji, czyli data dokonania płatności w ramach tego projektu i jej zaksięgowania na rachunku bankowym. Czyli ostatecznie decyduje zaksięgowanie. Jeśli w piątek wieczorem dokonacie transakcji w ramach projektu, ona może się zaksięgować w poniedziałek. I wówczas datą faktycznego poniesienia jest data zaksięgowania na rachunku. Natomiast w przypadku kart kredytowych czy innych instrumentów odroczonych, w takiej sytuacji będziemy datę faktycznej transakcji, tak samo jak w przypadku gotówki, uznawać za datę poniesienia. Wkład niepieniężny to data pierwszego wykorzystania, a amortyzacja znowu związana jest z datą dokonania samego faktycznego odpisu amortyzacyjnego. Potrącenia zdarzają się bardzo rzadko, więc nie będę o nich opowiadał, natomiast depozyty sądowe przy budowie dróg, przy wywłaszczeniach i konieczności przekazania odszkodowania czasem się zdarzają. Depozyt sądowy będzie miał datę poniesienia taką, z jaką wniosę go do sądu. Jeśli sąd go uzna, to datą depozytu będzie data wniesienia go do sądu. I teraz ważny element kwalifikowalności, dochód w projekcie. Dochód w projekcie dzieli się na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to dochód podczas realizacji projektu. Od dnia rozpoczęcia do dnia finansowego zakończenia, jeśli projekt zanotuje nieplanowany przychód, musicie Państwo go wykazać i sprawozdać instytucji, a następnie zwrócić albo obniżyć kolejną transzę dofinansowania. W takim układzie najczęściej dochodem w projekcie będą sprzedaż drewna z wycinki pod inwestycje, a ewentualnie sprzedaż złomu z rozbiórki. To się w projektach FRR-u często zdarza i Państwo musicie pamiętać o tym, że taki dochód musi zostać sprawozdany, bo nie możecie finansować się w projekcie powyżej maksymalnego poziomu dofinansowania. Nie możecie wziąć maksymalnego dofinansowania i jeszcze dołożyć do tego dochód związany z tym projektem. A ważna rzecz, że te dochody trzeba wykazać najpóźniej w końcowym wniosku o płatność. W przeciwnym razie wydatki w wysokości tych niewykazanych dochodów, które instytucja znajdzie, będą niekwalifikowalne. Jeśli nie wszystkie wydatki są kwalifikowalne, bo na przykład VAT nie wchodzi w grę, w takiej sytuacji będziemy ten dochód przypisywać proporcjonalnie do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Ważną rzeczą natomiast jest to, że za dochód nie uznaje się wadium, które zostało zatrzymane, nie uznaje się również kar umownych naliczonych na wykonawcy, ani zatrzymanych kaucji zwrotnych. Te wydatki są po prostu wyłączone spod dochodu. Jeśli wystąpią, nie podlegają zwrotowi. Zresztą to ważne, żeby kary umowne naszemu wykonawcy nakładać w odpowiedni sposób, bo jeśli Państwo nałożycie karę umowną, każąc wystawić wykonawcy niższą fakturę, to nic, żadnej korzyści Wam to nie przyniesie. A jeżeli nałożycie karę umowną potrącając część wynagrodzenia, czyli wykonawca wystawia Wam fakturę na 100 000, a Wy wypłacacie mu 80, bo 20 000 to kara umowna, wówczas rozliczacie we wniosku o płatność 100 000. A pozostałe 20 000, które zostaje u Was, nie wyszło od Was z rachunku, no to są pieniądze, które mają pomóc Wam wyjść z problemów związanych z tym, że wykonawca nie wywiązał się z realizacji
umowy, którą z Wami podpisał. I teraz, proszę Państwa, dochód w trakcie realizacji w projektach z pomocą publiczną. Jeśli projekt jest objęty pomocą publiczną, tego dochodu nie ma. Nie monitoruje się go, nie sprawdza, w związku z tym nie interesuje nas w trakcie projektu. Ważna rzecz dotycząca tego dochodu w trakcie, że trzeba go monitorować i zwracać, bo w przeciwnym razie niekwalifikowalność, która będzie po prostu odpowiadała wartości niewykazanego dochodu. Natomiast dochód po zakończeniu już nas nie interesuje w tym kontekście. Dochód po zakończeniu był przewidziany w analizie finansowej i tyle, więcej już nie będziemy do niego wracać. Pojawia się, proszę Państwa, ważny element dla kwalifikowalności, zagadnienie cross-financingu. Cross-financing to finansowanie krzyżowe, czyli finansowanie jednego funduszu drugim. W naszych projektach FRR-u będzie to oznaczało finansowanie się FS-em. A jako że FS to szkolenia, czyli szkolenia w projekcie FRR-u są finansowane cross-financingiem. Taki cross-financing jest oznaczony we wniosku o dofinansowanie, więc nie ma żadnych wątpliwości co do tego, czy on występuje, czy nie. Następnie musicie go wykazać we wniosku o płatność i pamiętać, że jest objęty limitem. Najczęściej cross-financing będzie występował w projektach na informatyzację w sektorze publicznym, czyli na przykład na e-usługi administracji publicznej, bo tam szkoli się pracowników, albo będzie związany z projektami przedsiębiorstw, tam gdzie będą szkoleni pracownicy, na przykład z nowego systemu informatycznego, czy w związku z wprowadzeniem jakichś nowych urządzeń do przedsiębiorstwa. Cross-financing ma to do siebie, że jest limitowany, więc sprawozdając z projektu musicie pamiętać o tym, że trzeba wykazać, jakiej wartości ten wydatek został poniesiony i nie można przekroczyć limitu. Jeśli założyliście zbyt niski budżet na cross-financing, to macie dwa sposoby, żeby z tego wyjść. Albo instytucja wyrazi Wam zgodę na zwiększenie wydatków cross-financingu, czyli zmienicie wniosek o dofinansowanie, ale kosztem innej pozycji, albo po prostu nadwyżka cross-financingu ponad to, co przewidziane we wniosku o dofinansowanie, będzie zwyczajnie niekwalifikowalna. Jeśli mówimy o środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych, muszę powiedzieć Państwu w kilku słowach na temat finansowania tych środków trwałych i rozliczania tego w kontekście kwalifikowalności, poukładać Państwu te zagadnienia. Są trzy tak naprawdę sposoby finansowania pozyskiwania środków trwałych i wartości materialnych i prawnych. Pierwszym z nich jest zakup. Zakup jest dosyć wygodnym rozwiązaniem, natomiast nie wszystkie zakupy są kwalifikowalne. Czasem pojawią się pewne ograniczenia i w EFS-ie na przykład takie ograniczenia są bardzo daleko idące. U nas w FRR-ze zakup jest często kwalifikowalny, ale nie wolno mi ze względu na podwójne finansowanie rozliczyć równocześnie zakupu i amortyzacji tego samego środka trwałego. Więc w temacie kwalifikowalności, jeśli finansuje zakup, to nie finansuje amortyzacji. Zakup będzie kwalifikowalny w momencie, kiedy środek trwały jest niezbędny do realizacji projektu. Czyli jeżeli na przykład kupuję maszynę drukarską, bo prowadzę drukarnię i mój projekt będzie dotyczył zwiększenia konkurencyjności tej drukarni, to jak najbardziej ten środek trwały jest zasadny. Co do rozliczania amortyzacji. Amortyzacja jest kwalifikowalna w okresie wykorzystania danego środka trwałego w projekcie. Czyli on może być wykorzystywany dłużej, ale odpisy amortyzacyjne rozliczę tylko w okresie, kiedy będzie z niego korzystał projekt, chyba że cały okres realizacji projektu sprzęt będzie wykorzystywany i później po jego zakończeniu również. Amortyzacja będzie polegała na tym, że będę dokonywał kolejnych odpisów, umarzał ten środek trwały zgodnie z tabelą amortyzacji i tutaj muszę przede wszystkim przestrzegać przepisów prawa krajowego. Amortyzacja jest w porządku, dopóki zgadza się z tabelą amortyzacji, dopóki w ramach danego projektu
będę środek wykorzystywał. No i leasing, o którym już powiedziałem, mamy 3 rodzaje leasingu, które możemy w projektach rozliczyć. Leasing finansowy, leasing operacyjny i zwrotny. Te 3 rodzaje, które będziemy stosować w ramach projektów, są dopuszczalne. Natomiast najważniejsza informacja na temat leasingu to fakt, że nie wolno mi rozliczać części innych niż kapitałowa raty leasingowej, a to, co jest przedmiotem leasingu, musi być wykorzystywane do projektu i tylko do projektu, jeśli chcę rozliczyć całą ratę. Tak samo sprawy się mają, jeśli chodzi o zakup i amortyzację. Jeśli dany sprzęt czy środek trwały będę wykorzystywał w projekcie i poza nim, to mogę go kwalifikować z proporcji. Czyli muszę wyprowadzić proporcję czasu, ile godzin dziennie jest wykorzystywany w projekcie, a ile poza projektem, i na tej podstawie będę w stanie pewne rzeczy rozliczać. I teraz ważny element: informacja i promocja. Informacja i promocja jest kwalifikowalna, może być kwalifikowalna, o ile regulamin konkursu takie koszty dopuszczał. Zwykle ogranicza się do tablic informacyjnych. Czytajcie proszę bardzo uważnie swoją umowę o dofinansowanie. Macie sporo obowiązków związanych z informacją i promocją, które wpływają na kwalifikowalność wydatków i które często bywają przedmiotem kontroli w projekcie. Na przykład oznakowanie dokumentów podawanych do wiadomości publicznej, ale również wszystkich dokumentów dla realizatorów, podmiotów zaangażowanych w realizację projektu, logotypami. To jeden z takich najważniejszych wymagań, które znajdą się w informacji i promocji w ramach projektów. Poza tym tablica informacyjna i tablica pamiątkowa związane z realizacją projektu, odpowiednio skonstruowane i odpowiedniej wielkości, to kolejny wymóg, który nakłada na Was umowa o dofinansowanie. Największe problemy to albo faktycznie brak wykonywania obowiązków informacji i promocji, albo niezgodne z wzorami logotypy, dokumenty, które na przykład pożyczają logotypy z innego funduszu. Logotypy, które widzicie w tej chwili na prezentacji, są poprawne, ale nie dla Waszych projektów. To są logotypy Europejskiego Funduszu Społecznego. O ile pierwsze 3 od lewej strony będą poprawne, o tyle flaga Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Społeczny to już nie Wasze logo. Wy macie tę flagę z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Te same logotypy w wersji czarno-białej są już niepoprawne, bo w czarno-białej wersji nie może występować flaga biało-czerwona. No, w czarno-białej wersji będzie biało-czarna, a takiej flagi nie mamy i taką flagą się nie posługujemy. Zwracajcie proszę uwagę na informacje i promocje, ponieważ ona może stanowić przedmiot kontroli i stanowi przedmiot kontroli. Może bezpośrednio na kwalifikowalność wydatków nie wpływa, ale jest opisana w wytycznych kwalifikowalności jako obowiązek czy zagadnienie bardzo ważne dla Waszego projektu. I teraz pojawia się zagadnienie personelu. Dosyć rozległy temat personelu i zamówień w projektach, czyli 2 wielkie tematy związane z angażowaniem ludzi i angażowaniem wykonawców w moim projekcie, które trzeba dosyć dokładnie omówić, bo tu błędów związanych z kwalifikowalnością jest naprawdę dużo. Jako że mamy zrobić krótką przerwę w trakcie naszego wykładu, to myślę, że przed rozpoczęciem tych najważniejszych i rozległych tematów zrobimy przerwę. 5 minut przerwy, żeby nie marnować czasu, i za 5 minut o godzinie 11:13 wracamy z zagadnieniem personelu. Działamy dalej, proszę Państwa, witam ponownie. I skupimy się teraz na personelu projektu. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na to, że koleżanka administrator szkolenia wrzuciła link do ankiety ewaluacyjnej. To sprawa po szkoleniu, natomiast bardzo proszę je na koniec wypełnić. Zaczynamy o personelu. Personel ma swój własny rozdział. Rozdział wytycznych kwalifikowalności numer 6.15.
W tym rozdziale mamy informacje na temat tego, jak personel się zatrudnia, jakie mamy dodatkowe wymagania związane z jego angażowaniem i w jaki sposób ten personel rozliczyć. I tu zwracam szczególną uwagę na to, że wytyczne kwalifikowalności są częściowo zawieszone. Ze względu na pandemię nie działają niektóre wymagania związane z personelem. Ja je tu umieściłem, bo zawieszenie póki co to tylko do końca grudnia, a później zobaczymy, jak rzeczywistość będzie wyglądała. Jeśli będzie obowiązywało dalej, Państwo taką informację w wytycznych znajdziecie. Personel jest opisany w wytycznych kwalifikowalności, no właśnie nie w rozdziale, który go dotyczy. W rozdziale 3 w słowniku pod literą R personel opisano jako osoby zaangażowane do projektu na etacie oraz wolontariuszy. Tych wolontariuszy w projektach FRR-u nie ma. Poza tym jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, ale tylko te, które pracują we własnym projekcie. Do tego osoby współpracujące zgodnie z przepisami ubezpieczeń społecznych, czyli rodzina osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, która w tym samym projekcie pracuje. I teraz ważne rozgraniczenie. Personel należy odróżnić od wykonawcy, bo na przykład taka osoba fizyczna prowadząca działalność, którą ja zatrudniam do swojego projektu, to już wykonawca. Każda osoba prawna, spółka powiedzmy, która będzie świadczyć usługi czy roboty budowlane w moim projekcie, to już wykonawca. I wykonawców zatrudniam zgodnie z rozdziałem 6.5, a personel zgodnie z rozdziałem 6.15. Bardzo ważne rozgraniczenie i sporo błędów wynikających z niezrozumienia tej definicji personelu. I teraz, co można kwalifikować w personelu? No, całe wynagrodzenie, poza tym oprócz netto będziemy mogli kwalifikować składki pracodawcy i pracownika, ale mamy pewne ograniczenia. Mamy ograniczenia związane z tym, że na przykład koszty ubezpieczenia funkcjonariuszy publicznych za szkodę przy wykonywaniu władzy publicznej nie wchodzą w grę. Nie wchodzą nagrody jubileuszowe czy odprawy pracownicze. Nie ma możliwości rozliczania niektórych wydatków, jeśli nie spełnią szeregu wymagań. I tak jest ze składkami czy opłatami fakultatywnymi. Można zapłacić ubezpieczenia grupowe, można zapłacić za chociażby karty sportowe dla swoich ludzi, czy pakiety zdrowotne, natomiast wymagania, jakie się tu pojawiają, to po pierwsze fakt, że zostało przewidziane w regulaminie pracy albo w regulaminie wynagradzania, funkcjonuje w instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników. A zasady przyznawania są takie same dla ludzi w projekcie, jak i poza. Poza tym można kwalifikować w sektorze publicznym oczywiście, tam gdzie występuje, 13, czyli 13 wynagrodzenia. Jeśli przewidziano we wniosku o dofinansowanie. Widzicie tu Państwo, jak wiążą się poszczególne rozdziały wytycznych. Czyli można kwalifikować 13, ale warunkiem kwalifikowalności było ujęcie w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Jeśli chodzi o wymagania jakościowe dotyczące pracy takiego personelu i kwalifikowania wydatków, to po pierwsze obciążenie, które wynika z zatrudnienia, nie może wykluczać prawidłowej realizacji wszystkich zadań. I to oznacza na przykład, że nie mogę pracować w 2 projektach w tym samym dniu, w tych samych godzinach. No bo byłoby to podwójne finansowanie i gdybym otrzymywał wynagrodzenie z 2 projektów, no to w takim układzie nie byłoby możliwości efektywnej realizacji pracy, chociażby w jednym z nich. I to jest wymóg, który nam w tej chwili obowiązuje.
A drugi wymóg, który jest czasowo zawieszony, to limit godzin pracy. 276 godzin miesięcznie dla jednego członka personelu, niezależnie od tego, jaka część z tego zaangażowania jest w projekcie, jaka poza, jaka z innych źródeł czy u innych pracodawców. Łącznie nie można przekroczyć 276 godzin miesięcznie. Te warunki sprawdza się przed podpisaniem umowy z członkiem personelu i to jest obowiązek beneficjenta. Czyli można powiedzieć, że są to podstawowe warunki kwalifikowalności wynagrodzenia personelu, przy czym drugi z nich, czyli limit czasu pracy, na ten moment nie działa. Do grudnia jest zawieszony. Poza tym warunkiem kwalifikowalności są adekwatne stawki. Beneficjent ma stosować stawki wynagrodzenia, które nie przekraczają tych stosowanych u niego poza projektem na podobnych stanowiskach. I teraz kilka obostrzeń czy ograniczeń dotyczących angażowania personelu w projekcie, kilka zagadnień związanych bezpośrednio właśnie z ewentualnymi zakazami czy niekwalifikowalnościami. Po pierwsze, ten zapis również jest czasowo zawieszony. Zakaz angażowania do projektu na umowie zlecenie. Na umowie zlecenie, ale własnego pracownika. Czyli z człowiekiem z zewnątrz mogę zawrzeć umowę zlecenie. Z własnym pracownikiem, mimo że kodeks pracy pozwala, tylko ta praca musi być różnorodzajowo od pracy na etacie, żeby nie było ukrytych nadgodzin. A z własnym pracownikiem nie wolno mi zawrzeć zlecenia. Tak jak mówię, do grudnia ten zapis jest wyłączony, no ale od stycznia potencjalnie będzie znowu działał. Zakres zadań musi wskazywać zaangażowanie w projekcie. To znowu warunek kwalifikowalności. Czyli umowa musi zostać sporządzona tak, żeby wskazać stanowisko, zadania. No tu pomocny może być zakres czynności czy zakres obowiązków, dodatkowe załączniki do umowy, które będą w ramach realizacji zatrudnienia sporządzane. Natomiast bardzo trzeba uważać na to, żeby wskazać zatrudnienie w projekcie, jaki to projekt, na jakim stanowisku, żeby nazwa stanowiska się zgadzała. Bo ostatnio broniłem w Kujawsko-Pomorskim jednego podmiotu, który pomylił, zapomniał, jak ma opisane we wniosku o dofinansowanie i zatrudnił człowieka na innym stanowisku. Instytucja nie chce rozliczyć tego wydatku, mimo że zakres obowiązków jest podobny. Nie mogę powiedzieć, że identyczny, ale jest bardzo podobny na tym drugim stanowisku. Zatrudnienie musi być udokumentowane, czyli umowa, opis stanowiska, zakres czynności, to są takie podstawowe elementy udokumentowania i przypominam, że one są związane z obowiązkiem informacji i promocji, czyli muszą mieć na sobie logotypy. Poza tym, jeszcze jedno, dotyczące angażowania człowieka w projekcie. Kwalifikować wynagrodzenie na etacie można zarówno w przypadku osoby, która już u mnie pracuje i będzie teraz oddelegowana, czyli przeniesiona do projektu czasowo, jak i zatrudniając nowego człowieka z zewnątrz. Drugą formą zaangażowania, która nas może interesować, będzie dodatek. Dodatek to dodatkowe wynagrodzenie za dodatkowe obowiązki. Te obowiązki mogą być takie same jak pozostałe, natomiast jest ich więcej, ale mogą być również różne rodzajowo. Taki dodatek, jeśli jest zgodny z prawem krajowym, jeśli wprowadzono go do regulaminu pracy lub regulaminu wynagradzania 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, albo przewiduje go prawo pracy po prostu, jeśli potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników, to można go przyznać. Nie jest już limitowany. Kiedyś był limitowany 40% podstawy ze składnikami, teraz już nie jest. Natomiast jeśli jeden człowiek pracuje w więcej niż jednym projekcie, to można mu przyznać tylko jeden dodatek i należy go odpowiednio podzielić pomiędzy projekty. Jeśli chodzi o kwalifikowalność samozatrudnienia, czyli beneficjent, osoba fizyczna, która pracuje we własnym projekcie, świadczy pracę na rzecz własnego projektu, to żeby kwalifikować tę formę, to trzeba
uwzględnić ją we wniosku o dofinansowanie. Ona musiała być przewidziana z góry w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie i wówczas beneficjent rozlicza się notą księgową, wystawia notę na własny projekt, która nie zawiera ani podatku, ani VAT-u i przy pomocy tej noty swoją pracę rozlicza. W opisie stanowiska, czy we wniosku, czy w innym dokumencie musi zawrzeć informację, że to w projekcie, jak to stanowisko się nazywa, jaki ma zakres obowiązków. I tak naprawdę to są wszystkie formy angażowania w projekcie. To są wszystkie formy związane z udziałem osoby jako personelu. Natomiast ważnym warunkiem kwalifikowalności, który jest związany z personelem, jest sprawozdawanie z niego. Ono jest również opisane w rozdziale 6.15 wytycznych i tam znajdziecie Państwo informację, że w systemie SL 2014 znajdują się informacje, które trzeba uzupełniać w zakresie personelu. Każdy członek personelu musi zostać sprawozdany i to jest warunek kwalifikowalności wydatku. Jeśli nie zostanie sprawozdany, nie ma możliwości rozliczenia tego wydatku. Opiekun może podważyć właśnie kwalifikowalność. Czyli podstawowe warunki kwalifikowalności personelu, podsumowując je, to z jednej strony ograniczenie, że nie pracuje w tym samym czasie w 2 projektach, w tym samym dniu i godzinach. Z drugiej strony niedziałające w tej chwili 276 godzin limitu, a poza tym zakaz zawierania umów zleceń również niedziałający z własnym pracownikiem i ostatnie to sprawozdawczość takiego personelu. Poza tym zgodność z prawem krajowym, zgodność z wnioskiem o dofinansowanie i personel może zostać rozliczony w ramach takiego projektu. Proszę Państwa, krótko powiem o tym, co Was może czekać już niedługo, ponieważ w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 się kończy, czyli następna to 2021-2027, a w tej kolejnej perspektywie będziemy mieli uproszczone metody rozliczania wydatków. Już żaden kraj członkowski od nich nie ucieknie i uproszczone metody będą wprowadzały kwalifikowalność uzależnioną od efektów rzeczowych, czyli od osiągnięcia efektów jakościowych w projekcie, wykonania zakresu umowy, osiągnięcia wskaźników i zgodności zakresu rzeczowego, czyli chociażby technologii, zakresu zakupów z naszym wnioskiem. Jeśli będzie to zrealizowane, to dostaniecie zryczałtowane wynagrodzenie w projektach, które będą miały dofinansowania mniej niż 200 000 euro. Takie są plany Komisji Europejskiej i prawdopodobnie dojdą one do skutku, nie będziemy tutaj mieli odwrotu. Natomiast to jest jeszcze pieśń przyszłości. W 2022 roku pewnie pojawią się pierwsze nabory związane z kolejną perspektywą i wtedy będziemy rozmawiali o szczegółach. Ten mechanizm działa w niektórych programach, sprawdza się, funkcjonuje, no i zapewnia sporą elastyczność związaną z budżetem projektu dla beneficjenta. Wchodzimy w zapowiadany, trudny i niebezpieczny temat udzielania zamówień. Miałem okazję prowadzić już kilka szkoleń z tego zakresu w tej serii naszych szkoleń online. Było bardzo dużo pytań związanych z udzielaniem zamówień. Natomiast mam czas, żeby powiedzieć Państwu tylko o najważniejszych rzeczach. Pierwszą z nich są wartości zamówień, przy których stosujemy procedury. Od 20 do 50 tysięcy netto będziemy stosowali rozeznanie rynku. Powyżej 50 tysięcy netto będziemy stosowali zasadę konkurencyjności. Mamy pytanie, więc odniosę się od razu do pytania. Czy przy umowach zlecenia dla personelu projektów w projektach badawczo-rozwojowych można uznać za kwalifikowalne i czy są możliwości utrzymania stosunku pracy przy takich umowach? Panie Łukaszu, w projektach badawczo-rozwojowych to jest wyjątkowa dziedzina, w których wytyczne kwalifikowalności dopuszczają angażowanie swojego personelu na podstawie umów zleceń
Czyli nie tylko działa zwolnienie związane z niestosowaniem, z zawieszeniem czasowym niektórych zapisów wytycznych, ale będzie działać również po prostu dodatkowe uprawnienie tego rodzaju projektów. To wyłączenie opisane jest w rozdziale 6.15.1 wytycznych kwalifikowalności w punkcie pierwszym. Trzeba bardzo zwracać uwagę na przypisy. Opowiem od razu, pan Łukasz sugerował, że może po części wykładowej, ale pokrótce mogę odpowiedzieć od razu. W 6.15.1 w punkcie pierwszym jest zakaz zawierania umów zleceń z własnym personelem. Spod tego zakazu wyłączone są w tej chwili wszystkie projekty ze względu na pandemię, ale jeśli on wróci, to wyłączony jest rodzajowo tylko jeden typ projektów, projekty badawczo-rozwojowe. Czyli w badaniach i rozwoju może pan angażować swoich pracowników na zlecenie i to jest jeden, jedyny, wyjątkowy obszar tematyczny. To idziemy dalej przez zamówienia. Jak się pojawią dalsze pytania, które ten temat personelu w badaniach będą zgłębiać, to już się będę odnosił po części wykładowej. Natomiast jeśli chodzi o procedury zamówień, od 20 000 do 50 000 złotych rozeznanie rynku. Co z rozeznaniem rynku musimy zrobić? Warunkiem kwalifikowalności wydatków objętych rozeznaniem jest potwierdzenie, że roboty budowlane, usługi czy dostawy są wykonane po cenie rynkowej. A to potwierdzenie uzyskam w momencie, kiedy w ramach mojego projektu zbiorę co najmniej 2 oferty, ceny, cenniki potwierdzające ten fakt. Oznacza to, że moja procedura nie polega na wyłanianiu wykonawcy, tylko zebraniu ofert po to, żeby sprawdzić, czy cena, którą będę stosował, jest ceną rynkową. W tym celu w pierwszej kolejności muszę określić szacunkową wartość zamówienia, ale mogę to zrobić na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie albo nawet na podstawie szacowania telefonicznego. Później, jeżeli jestem pomiędzy 20 a 50 tysięcy, muszę zebrać co najmniej 2 oferty, ceny, cenniki. Nie ma już wskazanego sposobu, jak to zrobić. Czyli mogę wziąć z internetu. Tylko żeby był na wydruku, powiedzmy, opis tego towaru, opis tej usługi, która nas interesuje. Mogę na przykład wysłać zapytanie do kilku podmiotów i czekać na odpowiedzi. Mogę opublikować zapytanie na swojej stronie internetowej. Najważniejszy warunek kwalifikowalności, co najmniej 2 oferty, które potwierdzają, że cena, którą stosuję, jest ceną rynkową. W tej procedurze to jest warunek. Więc jeśli będę miał 2 oferty, ale będą dotyczyć różnych usług, nie pokrywających się z tym, o co pytałem, albo nie pokrywających się z tym, co mam we wniosku o dofinansowanie, nie ma szans, żeby rozeznanie było uznane za poprawne. Jeśli będę miał tylko 1 ofertę, ale wysłałem do 10 podmiotów, ale spłynęła tylko 1, rozeznanie nie jest zrobione, wydatek nie jest kwalifikowany. Co ważne, w rozeznaniu można wyłonić najtańszego wykonawcę, ale w większości wypadków w rozeznaniu rynku po prostu określam cenę rynkową, a później do wybranego przez siebie wykonawcy, który może być ze mną nawet powiązany osobowo lub kapitałowo, idę i zamawiam z wolnej ręki. Rozeznanie nie wymaga pisemnych umów i to jest spore ułatwienie. Druga procedura to zasada konkurencyjności. Ona jest wzorowana na prawie zamówień publicznych i tu sporo ma wspólnego z aktualnym kształtem ustawy PZP. Natomiast w zasadzie konkurencyjności musicie Państwo w kontekście kwalifikowalności uważać na kilka bardzo istotnych detali. Pierwszy z nich to temat związany z samym zapytaniem. Tworzę zapytanie, które musi mieć określone elementy. Te elementy zapytania są opisane w rozdziale 6.5. Całe procedury udzielania zamówień opisane są w 6.5, a zasada konkurencyjności i elementy zapytania to jest 6.5.2 punkt 11. Tam macie Państwo wszystkie elementy konstrukcyjne zapytania.
To taka lista sprawdzająca, która pozwoli zbadać, czy macie spełnione wymagania. Bo musi być opis przedmiotu zamówienia i tu zwrócę tylko uwagę na to, co w kwalifikowalności jest problemem w takich projektach. Opisy przedmiotu zamówienia nie mogą używać nazw własnych. Nie wolno, jest zapisany jednoznaczny zakaz. Nazwa własna może się pojawić tylko w sytuacji, kiedy opisu przedmiotu zamówienia nie da się wykonać inaczej niż stosując ją. Na przykład ciężko zamówić oprogramowanie Windowsa, nie używając nazwy Windows. W związku z tym czasem może się tak zdarzyć, że Państwo nazwy własnej użyjecie, ale generalny zakaz jej używania występuje i za nazwę własną korekty finansowe sypią się bardzo często. Broniłem ostatnio podmiotu, który nawet nazwy własnej nie użył, ale w opisie przedmiotu zamówienia bardzo zawęził wymagania. Zamówił piec do restauracji, który między półkami miał mieć odległość 7 cm, a półek miało być 6. I kontroler w naszym województwie znalazł ten piec i udowodnił, że żaden inny piec nie ma tylu półek i takiej odległości między półkami i wskazał, że zamawiający ograniczył tym sposobem konkurencję. Bo przecież inny piec mógł spełniać te parametry, mając odległość między półkami 8 albo 6 cm i tych półek 5 albo 7. W związku z tym bardzo proszę uważać na opisy przedmiotu zamówienia, żeby nie były dyskryminujące, żeby nie ograniczały konkurencji do jednego podmiotu czy do jednego produktu. Używanie nazw własnych jest zakazane. Później ważnym elementem zapytania będą kryteria oceny i warunki udziału. Warunki mają do postępowania wpuścić podmioty, które wykażą się doświadczeniem, wykażą się potencjałem. I warunki udziału będą polegały na tym, że sformułujecie Państwo takie zero-jedynkowe wymagania. Jeśli spełnia, współpracujemy z nim, oceniamy jego ofertę. Jeśli nie spełnia, oferta odpada. I taki wykonawca musi wykazać spełnienie warunków. Zachęcam do formułowania warunków, bo one dadzą Państwu dobrą jakość ofert. Wykluczą tych, którzy w ogóle nie mają na przykład doświadczenia w danej dziedzinie, a chcieliby po prostu spróbować lepiej, żeby nie eksperymentowali na Waszym projekcie. W związku z tym warunki nie mogą być dyskryminujące i nie mogą przekraczać niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. I jeśli na przykład zamówienie warte jest 200 000 złotych, a Państwo oczekujecie polisy ubezpieczeniowej od wykonawcy na 1,5 miliona, z całą pewnością dostaniecie korektę finansową i to w wysokości 25% wartości zamówienia. Czyli część zamówienia będzie niekwalifikowalna. Właśnie błędy są korygowane przy pomocy korekt finansowych, takich kar, które posiadają swój taryfikator. Jeśli chcecie Państwo znaleźć informacje na temat tego, za co grozi kara, wpiszcie w Google taryfikator korekt. I tam rozporządzenie z sierpnia 2020 roku z całą listą korekt, które w projekcie można za zamówienia, za błędy w zamówieniach nałożyć. Potem są kryteria oceny, bardzo ważny element dotyczący kwalifikowalności zamówień. Kryteria oceny związane z tym, że w ramach Państwa projektu będziecie chcieli prawdopodobnie różnicować oferty, czyli ułożyć je na jakiejś liście, która będzie stworzona na podstawie spełnienia dodatkowych wymagań. Cena może być jedynym kryterium, ale często stosuje się również inne kryteria. I tu ważna uwaga, w naszym województwie bardzo często zdarza się, że wymóg klauzul społecznych w zamówieniach nakłada na siebie sam zamawiający. Pisząc wniosek o dofinansowanie, wielu beneficjentów wzięło dodatkowe punkty w ocenie za zobowiązanie do stosowania klauzul społecznych. Za niestosowanie klauzul również można dostać korektę, jeśli były ujęte we wniosku o dofinansowanie albo w studium wykonalności czy biznesplanie. Bardzo uważajcie na te wymagania. Problemy z kwalifikowalnością w temacie kryteriów oceny pojawiają się tam, gdzie nie opisano jasno, na jakiej podstawie przyznaje się oceny, albo kryteria nie odpowiadają
czy nie odzwierciedlają sposobu oceny wniosku. Czyli określiliście Państwo kryteria, ale oceniacie w inny sposób niż opisano w kryteriach. W zamówieniach kwalifikowalność zależy głównie od uważności. Od tego, czy Państwo skonstruowali swoje postępowanie w sposób, który jest opisany w wytycznych, czy Państwo dobrze skonstruowali, poprawnie skonstruowali opis przedmiotu zamówienia, warunki i kryteria. Kluczem do kwalifikowalności będzie również publikacja. Baza konkurencyjności w nowym wydaniu, które funkcjonuje od sierpnia tego roku, wymaga, tak jak poprzednio, publikacji ogłoszenia i utrzymywania tego ogłoszenia na tej bazie jako aktywnego, czyli zbierania ofert przez co najmniej 7 dni, to w przypadku usług i dostaw wartych mniej niż 211 tysięcy euro, na 30 dni, jeśli mówimy o usługach i dostawach większych niż 211 tysięcy euro, i w przypadku robót budowlanych na 14 dni, chyba że mówimy o robotach powyżej 5 milionów 225 tysięcy euro. Czyli usługi, dostawy małe 7 dni, duże 30, roboty budowlane 14, a duże 30. Na to musicie Państwo bardzo uważać, bo tu jest dużo korekt związanych ze skracaniem tych terminów. Pierwszym powodem niekwalifikowalności związanych ze skracaniem jest to, że źle ujęto wartość zamówienia. Zamówienie, które będziecie realizować, szacujecie, uwzględniając jego wartość netto, ale musicie pamiętać o tym, że jeśli dopuścicie zamówienia uzupełniające lub dodatkowe, to wartość tych zamówień trzeba dodać do szacowania. Zwykle to 50% zamówienia podstawowego. Czyli szacowanie w takim zamówieniu, które dopuszcza dodatkowe i uzupełniające, wygląda trochę inaczej niż w zamówieniu bez tej opcji. Poza tym w taryfikatorze korekt pojawił się nowy wątek dotyczący podziału zamówienia na części. Instytucje bardzo dużą wagę przykładają do tego, żeby dopuszczać do postępowań podmioty małe. To oznacza, że nie łączymy w wielkie bloki zamówienia, które na przykład dotyczy robót budowlanych w budynku restauracji i zakupu wyposażenia. To może być jedno zamówienie, ale w 2 częściach. Jeśli nie podzielono na części, no to krótko mówiąc ograniczono konkurencję tylko do podmiotów, które równocześnie oferują roboty budowlane i wyposażenie restauracji. I za to pojawia się nowa korekta, 5% korekta za brak uzasadnienia niepodzielenia zamówienia na części. To jest nowość, która od sierpnia nam obowiązuje. Ja zwracam Państwu uwagę na to, co problemem w kwalifikowalności w związku z zamówieniami jest, bo opowiadać o całej procedurze mogę nawet 2 dni. Ważny temat, wracając do terminów publikacji. Publikacja na 7, 14 lub 30 dni, ale termin liczy się od dnia następującego po publikacji. Zawsze w dniach kalendarzowych. Do tego musimy uwzględnić, że nie wolno zbierać ofert w sobotę, ani w dzień wolny od pracy. Jeśli jest to sobota albo dzień wolny od pracy, to trzeba wyznaczyć termin w kolejnym dniu. To jest co najmniej 7, 14 lub 30 dni i to muszą być pełne doby. Oznacza to, że jeśli zbieram oferty 7 dnia, to do 23:59. Jeśli 8, mogę zbierać i do 8 rano, natomiast kwestia tego, że w przypadku zamówienia muszę dotrzymać tych terminów, inaczej kończy się to korektami. Większość korekt jest za terminy, poza tym w drugiej kolejności za nieprzejrzyste kryteria i za dyskryminujący opis zamówienia oraz używanie nazw własnych. Teraz widzę, że pojawi się dużo korekt związanych z niepodzieleniem zamówienia na części, więc dyskryminowaniem tych mniejszych podmiotów. W prawie zamówień publicznych obowiązuje ten sam taryfikator korekt, więc należy zwracać na niego uwagę, tak jak powiedziałem, znaleźć go możecie Państwo pod hasłem taryfikator korekt, wyszukując w Google
tego hasła pierwszy wynik to ten właściwy z sierpnia 2020 roku. Trzeba być bardzo uważnym w zakresie zamówień, bo zwykle kończy się to dosyć dotkliwymi sankcjami, bo wartości korekt, które można otrzymać, to od 100% przez 25, 10 do 5%. I to są wartości od wartości z udzielonego zamówienia liczone, czyli takie nie dotyczące całego projektu, ale bardzo, bardzo bolesne. W dziesiątkach przypadków, gdzie podmioty robiły zamówienia same albo ktoś im zrobił, ale zrobił to niewłaściwie, miałem okazję bronić takich podmiotów u nas w województwie, odpowiadać na wątpliwości kontrolerów, zwłaszcza w sektorze przedsiębiorstw, wśród tych podmiotów, które pracują z WMAR. W rozdziale 6.5 mamy opisane zamówienia w projektach i to już Państwo wiecie. Teraz przechodzimy do zagadnień związanych z wkładem własnym. Projekty FRR-u mają bardzo charakterystyczny rodzaj wkładu własnego wnoszony w każdym wydatku. Oznacza to, że beneficjent, żeby móc kwalifikować wydatek, wart powiedzmy 100 000 złotych, jeśli jego poziom dofinansowania jest maksymalny, a to oznacza 85%, musi dołożyć 15% wkładu własnego. Czyli 15 000 wkładu płaconego w ramach tej samej faktury i 85% dofinansowania. Zwykle robi się to w ten sposób, że na rachunek projektowy wpłaca się po prostu środki, które będą stanowiły wkład własny i w momencie, kiedy już zmieszam te stanowiące wkład i dofinansowanie, na przykład w postaci zaliczki, płacę na rachunek mojego wykonawcy. Wkład własny musi być wniesiony w wartości, w jakiej ujęto go we wniosku o dofinansowanie. Czyli jeśli jest 15%, musicie wnieść 15%. Jeśli wniesiecie wkład niższy, instytucja obniży Państwu, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, obniży poziom dofinansowania. Czyli jeżeli wnieśliście tylko połowę zakładanego wkładu, to instytucja rozliczy Wam tylko połowę dofinansowania. No i to jest bardzo niebezpieczny element związany z wkładem własnym. Może się w Państwa projektach pojawić wkład niepieniężny i on zwykle przyjmie formę nieruchomości. I tu, żeby nieruchomość kwalifikować jako wkład niepieniężny, będziemy musieli mieć specyficzny dokument, operat szacunkowy, który będzie potwierdzał wartość tej nieruchomości. Co więcej, pamiętajcie, że operat szacunkowy ważny jest 12 miesięcy od wystawienia. Później, żeby go zaktualizować, wymagana jest pieczęć tego, kto operat stworzył. W związku z tym bardzo podkreślam ogromne znaczenie ważności operatu dla kwalifikowalności wkładu. On musi być ważny na dzień rozliczania tego wkładu we wniosku o płatność. Wkład niepieniężny będzie mógł również dotyczyć wykorzystania nieruchomości, urządzeń, materiałów na potrzeby projektu i nie będzie rozliczany jak wkład pieniężny fakturą czy innym dokumentem księgowym. Będzie rozliczany na podstawie bardzo często dokumentu, który tylko potwierdzi, że wykorzystano na potrzeby realizacji projektu jakąś maszynę, jakieś urządzenie. Kwalifikowany wkład będzie tylko w proporcji odpowiadającej użytkowaniu do projektu, czyli jeśli jakąś nieruchomość w połowie wykorzystuje do projektu, a w połowie poza, to kwalifikowalne może być najwyżej 50%. Proszę Państwa, jeszcze z istotnych zagadnień związanych z projektem, podwójne finansowanie jako zagrożenie kwalifikowalności wydatków. Pan Łukasz zwraca uwagę, że przedłużenie ważności operatu, że od pewnego czasu jest trochę bardziej skomplikowane. Tak, zgadzam się, to w dużym uproszczeniu podszedłem do tego tematu, mówiąc o tym, że to tylko pieczęć, ale faktycznie operat ważny na dzień rozliczenia musi być we wniosku o płatność. Ponowna analiza rynku, która może wpłynąć na wartość, naturalnie zgadzam się. Natomiast chciałem Państwu zwrócić uwagę, że warunkiem kwalifikowalności jest ważność tego operatu w momencie rozliczania we wniosku o płatność. I podwójne finansowanie, bardzo ważne zagadnienie z zakresu kwalifikowalności, które wyklucza zupełnie
możliwość rozliczania w ramach projektu pewnych wydatków. To zagadnienie jest opisane w wytycznych kwalifikowalności wydatków i dotyczy na przykład więcej niż jednokrotnego rozliczenia tego samego wydatku. Oznacza to, że nie mogę tego samego wydatku rozliczyć w 2 projektach. Nie mogę go rozliczyć również w projekcie i poza projektem jako kosztu. Nie mogę finansować go, powiedzmy, z funduszy europejskich i z funduszy norweskich. W takich przypadkach więcej niż jednokrotne rozliczenie kończy się całkowitą niekwalifikowalnością wydatku w naszym projekcie. To podwójne finansowanie najczęściej będzie widać w opisie faktury. Ewentualnie na wyciągu bankowym, jeżeli Państwo ponosili dany wydatek z rachunku ogólnego, nie z rachunku projektowego, a to jest możliwe, jeśli refundowaliście wydatki, czyli ponieśliście je z własnej kieszeni, a potem refundowaliście. Jeśli mówimy o pozostałych wymiarach podwójnego finansowania, otrzymanie dofinansowania z różnych źródeł powyżej 100% albo powyżej maksymalnego poziomu dofinansowania, kiedy na przykład pomoc publiczna, przepisy pomocy publicznej powiedzą, że maksymalna intensywność pomocy to 70%, a Państwo otrzymali 70% od Urzędu Marszałkowskiego i powiedzmy jeszcze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 20% premii. Czyli finansowanie powyżej dopuszczalnego limitu jest podwójnym finansowaniem. Ponadto poświadczenie, refundowanie wydatku na VAT, a później odzyskiwanie go. To już omówiłem jako niedopuszczalne, więc kwalifikowalność VAT-u to nie jest tylko zagadnienie na etapie wniosku o dofinansowanie. To temat wniosku o dofinansowanie, później rozliczenia projektu i do końca okresu trwałości to zagadnienie jest monitorowane. Zakup środka trwałego z wykorzystaniem dofinansowania, a później rozliczania amortyzacji. To kolejny wymiar podwójnego finansowania niedopuszczalnego. Albo rozliczam amortyzację, albo zakup danego środka trwałego w ramach projektu. Nie ma możliwości podwójnego finansowania tego wydatku. Poza tym nie ma możliwości refundacji wydatku na zakup przedmiotu leasingu dla leasingodawcy, a później rozliczanie rat leasingowych, bo to też jest podwójne poniesienie tych samych nakładów. Mamy bardzo specyficzne wymagania dotyczące ewentualnych kredytów czy pożyczek, które będę stosował. Jeśli zastosuję kredyty czy pożyczki, które mają mi zapewnić finansowanie zastępcze, czyli na potrzeby projektu, zanim uzyskam zaliczkę, czy zanim uzyskam refundację, biorę pieniądze z funduszu pożyczkowego, który jest wspierany ze środków unijnych. I ten kredyt czy pożyczka zostaje w części albo w całości umorzona, a później resztę finansuję sobie dofinansowaniem z projektu, no to przekraczam maksymalny poziom wsparcia, przez to, że tam najpierw nastąpiło umorzenie, więc znowu mam więcej niż 100% finansowania. Poza tym z ważnych przesłanek ten zakup używanego środka trwałego, to co się pod literą H znajduje, używany środek trwały nie może być finansowany 7 lat wstecz, a 10 dla nieruchomości ze środków unijnych lub z dotacji krajowych. I to dotyczy na przykład nieruchomości, które będziemy chcieli przebudowywać, które już są po okresie trwałości z poprzedniej perspektywy funduszy europejskich, ale były zbudowane ze wsparciem funduszy europejskich. Bo to jest 10 lat zakazu wykorzystania tego jako wkładu. I 10 lat zakazu kupienia tego, zakupywania tego w ramach projektu. Czyli podwójny wymiar, nie tylko zakup używanego środka trwałego, który był finansowany wstecz ze środków unijnych lub z dotacji krajowych, ale również wykorzystanie tego jako wkładu własnego. To również nie wchodzi w grę, również 7 lat wstecz dla środka trwałego, a 10 dla nieruchomości,
będzie obowiązywało takiej karencji. Rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich i bezpośrednich państwu nie grozi, bo póki co projekty FRR-u w tym województwie nie mają kosztów pośrednich. Natomiast one się mogą pojawiać na coraz większą skalę. W wielu województwach te koszty działają i funkcjonują. Ważna rzecz dotycząca kwalifikowalności związana jest z waszą płynnością finansową. Znajdujemy się i działamy w bardzo specyficznym województwie, które wymaga na potrzeby wypłaty zaliczki faktury, którą chce z tej zaliczki opłacić, które powoduje, że rozliczenie tej zaliczki uniemożliwi mi, czy czas rozliczania tej zaliczki uniemożliwi mi wzięcie kolejnej. Państwo w umowach o dofinansowanie macie zapisane, że realizujecie projekt bez względu na przekazywanie transz dofinansowania, czyli zobowiązujecie się do zachowania ciągłości jego realizacji. Na to proszę bardzo uważać, bo często beneficjent zaprzestaje realizacji projektu, bo nie dostał zaliczki, a chciałby, no ale umowa mówi wprost, tak sobie zaplanuj płatności, tak sobie zaplanuj realizację i rozliczenia z wykonawcami, żebyś mógł czy mogła realizować ten projekt sprawnie i zachowując płynność. Więc polecam Państwa uwadze zapisy dotyczące rozliczania i zatwierdzania wniosków o płatność. Bardzo ważnym jest to, że musicie pokazać fakturę, żeby uzyskać zaliczkę. Bardzo ważnym jest również to, że dopóki nie rozliczycie, czyli instytucja nie zatwierdzi Wam wydatku związanego z rozliczeniem zaliczki, nie dostaniecie kolejnej. I to oznaczać będzie, że często będziecie blokowani przez właśnie weryfikację wniosku o płatność, co będzie Wam negatywnie wpływać na płynność finansową projektu, co wpływa na kwalifikowalność o tyle, że jeśli nie realizujecie projektu, to nie możecie rozliczać i kwalifikować wydatków. Proszę Państwa, udało mi się w telegraficznym skrócie, w czasie, spiąć zagadnienia dotyczące kwalifikowalności. Ogromnej uwadze Państwa polecam Wasze umowy o dofinansowanie i wnioski. Bardzo dużo błędów i niekwalifikowalności wynika nie tyle z nieznajomości procedur, chociaż są dosyć skomplikowane, co z nieznajomości własnego wniosku o dofinansowanie. Jeśli zamawiacie Państwo co innego niż sprzęt, który macie opisany we wniosku, jeśli realizujecie projekt w sposób niezgodny z umową, no to nic dziwnego, że te niekwalifikowalności się zdarzają. Chciałbym powiedzieć, że w przypadku wystąpienia niekwalifikowalności, jeśli Państwo nie zgadzacie się z nią, instytucja zawsze musi Was poinformować o tym, że tę niekwalifikowalność zidentyfikowała i stwierdziła, czy to w zamówieniach, czy po prostu w regularnej działalności Waszego projektu. W takiej sytuacji przesyła Wam informację razem z pouczeniem. W tym pouczeniu znajdziecie informację, że macie 14 dni na złożenie pisemnie uzasadnionych zastrzeżeń. I ja polecam Państwu, jeśli nie jesteście pewni, że ta niekwalifikowalność faktycznie jest, jeżeli uważacie, że te zastrzeżenia są nieuzasadnione, zawsze jako beneficjenci macie prawo złożyć te pisemnie uzasadnione zastrzeżenia, więc ja zachęcam Państwa do walczenia o swoje w takich sytuacjach, jeśli zdarzy się, że niekwalifikowalność w projekcie wystąpi. Jest jeszcze mechanizm takiej powtórnej kwalifikowalności, natomiast rzadko stosowany u nas w województwie. Jeśli instytucja kwalifikowalność stwierdziła i podważyła, my ją uznaliśmy, ale po jakimś czasie wracamy do tematu, bo przekonaliśmy się, że mieliśmy rację, można wystąpić o rekwalifikowanie. Natomiast jest to bardzo rzadki przypadek, częściej spotykam go gdzieś na południu Polski, w Małopolsce, na Śląsku, w tych instytucjach, które mają ogromne doświadczenie i bardzo dużo beneficjentów, duże budżety i przez to musiały już przetestować wszystkie takie warianty nietypowe. Natomiast zawsze, jeśli macie chociaż cień przekonania, że z Waszym wydatkiem wszystko jest w porządku, walczcie i składajcie pisemnie uzasadnione zastrzeżenia. Tyle z mojej strony, jeśli chodzi o część wykładową. Tym sposobem mogę zamknąć wykład. Opowiedziałem Państwu o kwalifikowalności wydatków w FRR-ze, odnosząc się do tych zagadnień, więc uprzejmie dziękuję za
tę część. Zachęcam do zadawania pytań. Myślę, że możemy to zrobić od razu. Wpisujcie Państwo śmiało pytania do czatu. Możecie je kolejno wrzucać, nie musicie czekać, aż odpowiem na poprzednie. I tak prawdopodobnie Was dogonię. Będę odpowiadał, dopóki będą się pojawiały pytania. Jak już przestaną się pojawiać, pewnie moja koleżanka administrator zamknie już to spotkanie. Natomiast póki co zachęcam, proszę wpisywać. Za część wykładową bardzo dziękuję. I dziękuję panu Marcinowi za tłumaczenie. Do zobaczenia, panie Marcinie, a ja jestem już gotowy do udzielenia odpowiedzi.